Hejka, mamy 2:36, 5 czerwca 2024 roku. No i dzisiaj są moje urodziny i z tego tytułu wybieram się na pierwszą taką podróż w moim życiu. Mam nadzieję, że nie ostatnią. A będzie to podróż w pojedynkę po Europie. Bardzo intensywna i szybka. W miejsca dla mnie nowe i zupełnie nieznane. Założenie było takie, żeby odwiedzić w krótkim czasie kilka krajów, nie wydając przy tym fortuny. No to jedziemy. Miejsca wybierałem, aby można było coś zwiedzić, wyjść gdzieś wieczorem oraz aby dojazd z i do lotniska nie był zbyt długi. Pomijam oczywiście to lotnisko. No i przede wszystkim chciałem pokazać, że da się tanio podróżować w całkiem dobrych warunkach i to wcale nie po tanich miejscach. Mam delikatnego stresa, ale też czuję wielkie podekscytowanie. Ale co może pójść źle? Ale tu zimno. 7 stopni. A ja czapki nie wziąłem. Na pierwszy cel idzie miasto Dublin w Irlandii. Dojechali do Dublina. Miałem pierwszego magnesika. Właściwie to nie jest magnesik, ale się przerobi na magnesik, bo są ładniejsze niż same magnesy. Słuchaj, to jedziemy rowerkiem. Haha! Po dojeździe do centrum Dublina wypożyczyłem sobie rower, kupując przez aplikację bilet jednodniowy za 3,5 euro. Komfort jazdy jest średni, gdyż ścieżki rowerowe często są razem z buspasami. No ścieżki. Dzięki Panie za ścieżkę. Dodatkowo, jak się okazało, wziąłem rower elektryczny bez baterii, Ale góra. a górki tu jednak są. Ale mimo wszystko było bardzo fajnie. Hello, padłem sobie na kawkę. Fajna kawiarenka. Teraz idziemy na browarka, znaczy do Muzeum Browarka. Żeby nie było. Nie byłbym sobą, gdybym nie odwiedził muzeum najsłynniejszego piwa świata. Muzeum bardzo fajnie pomyślane, z licznymi wizualizacjami. Dodatkowo w cenie oczywiście jest piwo. Jedziemy na piwko. Chyba. Okej, miało być budżetowo i będzie budżetowo. To jest mój pierwszy nocleg. I moje łóżeczko. 21:30. A tu jest jasno. I nie przeszkodzi to temu, aby wszystkie puby były otwarte i pełne ludzi. I w dodatku była muzyka na żywo. I to wszystko jeszcze w środku tygodnia, bo przecież jest środa. Irlandzki pub jednak ma swój niesamowity urok i klimat. Dublin, nie zawiodłem się. Good morning, Dublin. Zaczynamy następny dzień wycieczki. Opuszczamy zimny Dublin i lecimy do jeszcze zimniejszego Edynburga.
Stolica Szkocji już na wstępie zadziwiła mnie architekturą. Powiem jedno słowo. Wow! Czekaj. Niesamowite miejsce. A tak sobie idę taką przeciętną uliczką z widokiem. O. Ale mi nawigacja wytyczyła trasę do hostelu. Słyszę szkocką muzę. Niezły biznes ten musi być z proboszczem. I teraz w dół. Tu też fajnie. A teraz do hostelu. To jest moje łóżeczko w Edynburgu. Uwaga, uwaga, drabineczka. I to. A tak jest w środku. Wieszaczki, ręczniczek, półeczka i ledy. A że maniak ledowy jestem, to patrzcie. Po zameldowaniu w hostelu poszedłem coś zjeść. Standardowo po brytyjsku fish and chips. Kurweczko. Przechodząc ulicami Edynburga można poczuć się jak w Harrym Potterze. A to za sprawą, że J.K. Rowling, czyli autorka serii, dużo inspirowała się ulicami Edynburga. Na przykład ulica Victoria Street przypomina opisaną w książkach Diagon Alley, czyli ulicę Pokątną. Wieje. Jeszcze będzie drugi szczyt, bo tam chcę iść. Na zamek. Zamek w Edynburgu jest jednym z najpotężniejszych i najstarszych fortec w całej Wielkiej Brytanii. Góruje nad miastem ze 120-metrowego wzgórza. Wawel to przy tym pikuś. Jest nie tylko symbolem Edynburga, ale i całej Szkocji. No to dupa. Tyle było zamku. Dobrze, że wszedłem na całą tą górę. Spóźniłem się. Zamek okazał się zamknięty. Na koniec dnia doczepiłem się do przechodzącej wycieczki po pubach, czyli popularny pub crawl. Z samego rana udałem się w dalszą podróż, uciekając w ostatniej chwili przed deszczem. Następny punkt wyprawy to szalony Amsterdam w Holandii. Do centrum miasta z lotniska Schiphol dostałem się pociągiem w 15 minut. Po dotarciu do centrum w lekkim niedoczasie Nic nie mówię, bo zapieprzam. Spóźnię zaraz na rower. A najlepszym sposobem na zwiedzanie Amsterdamu jest oczywiście rower. Wybrałem zorganizowaną wycieczkę za około 30 euro. Oprócz zwiedzania jest to też fajna opcja na poznanie ludzi. Jedziemy autostopem. Jedziemy. O, gdzieś dojechaliśmy. To wszystko jest bezgłośne. Rowery, samochody. I oczywiście mowa tutaj o elektrycznych samochodach.
Po przejechaniu centrum i setek kanałów i mostów pojechaliśmy do największego parku w Amsterdamie. Vondelpark. Park jest tak duży, że niegdyś były tutaj organizowane polowania. Ale fajne miasto. Amsterdam to rzeczywiście jest raj dla rowerzystów, ale nie tylko. No i kończymy. Idę coś zjeść. Specjalność Holandii. Takie różne ciasteczka w kuchni holenderskiej. Wchodzisz sobie, płacisz 3 euro i dopiero sobie to chcesz. Zdróweczko. Słynna holenderska dieta. Bardzo mi się podoba to. Jak już wspomniałem, Amsterdam to nie tylko rowery, a chcąc poczuć tutejszy klimat, warto udać się w miasto. Stałem. Co to była za noc? 36 km przeszedłem i rower 16 km. Ale pomimo tego zaliczam tę noc do naprawdę udanych. Jadę tramwajem. Z rana nie pozostało mi nic innego, jak tylko pojechać na lotnisko i udać się w kolejny punkt wyprawy. Tym razem lecę w zupełnie inne rejony Europy. Witamy na Majorce. Po dotarciu do hostelu zdecydowałem, że już dziś nigdzie nie idę. Akademicki hostel. W tym na górze. I nie wejdę spać. Hostel okazał się całkiem przyjemny i w dobrej lokalizacji. Hello, ale zmiana klimatu. W końcu jest ciepło. W ostatni dzień z nową energią udałem się w rejs statkiem po zatoce, aby zobaczyć Baleary od innej strony. W tym celu wykupiłem wycieczkę statkiem za około 50 euro, a w cenie znalazły się różne atrakcje. Na pokładzie statku DJ i animatorzy skutecznie podkręcali atmosferę. Óyeme, Miguelito. La conocen por niña propia ella, pero una embustera. En la noche ella janguea de la fiesta, siempre la primera. Pero baby, con ese gordito no importa si miente. Llevo todo el día pendiente y no te caldien, y no te caldien. Imprezowa barka Samba okazała się strzałem w dziesiątkę. Dla zainteresowanych są też wieczorne, bardziej imprezowe rejsy. Jeszcze chwilę i koniec wycieczki będzie. Idę teraz na plażę. Potem sobie pływam, czy zjem i na samolot.
Na koniec szybkie spojrzenie na katedrę. I na lotnisko. Po Majorce mam lekki niedosyt i myślę, że tu wrócę. A na razie muszę się pożegnać, bo to już koniec tej podróży. Jeśli podobał Ci się mój vlog, polub, skomentuj lub zasubskrybuj mój kanał na Instagramie i YouTubie. Do następnego vloga z podróży z Pio Pio.